Dzisiaj przedstawię Państwu urywek historii związanej z wydarzeniami I wojny światowej. To, co będziesz oglądał, jest bajką, a więc potraktuj to jako bajkę. W filmiku Gmina Ełk Bajtkowo 25 lat temu wspomniałem, że jeżeli będzie zainteresowanie mieszkańców tej miejscowości, to przedstawię urywek historii z życia prywatnego mieszkańców byłego Bajtkowa. Film podzielony jest na dwie części, w których przedstawię wyrwane urywki z większego materiału. Nie sposób przedstawić pełnych wydarzeń w kilku minutach. Nie zarabiam na tych filmikach, robię to w wolnym czasie, gdyż mam inne obowiązki, np. codzienna praca, działka, dom i tak podobnie. Nie posiadam programów do montażu ani mikrofonu, dlatego problem jest z audio. Nagrywając audio na laptopa zawsze występują szumy, mniejsze lub większe, dlatego w niektórych filmikach jest głośniejsza muzyka lub wyrazy są niepełne. Spowodowane jest to odszumowaniem filmu. Audio do filmów wgrywane jest bezpośrednio, bez cięć i montażu. Robię jedno podejście i tak zostaje to wgrane do filmu, a więc mogą znaleźć się błędy gramatyczne w wymowie. Na początku odniosę się do pewnych treści w swoich filmikach, do których były zastrzeżenia od ludzi, którzy oglądali te filmiki. Były również zastrzeżenia pewnych zagranicznych organizacji, które twierdziły, że informacje i zdjęcia są zdobyte nielegalnie. Dlatego nazwy filmików już są w języku polskim. W filmiku Gmina Ełk, Bajtkowo, Grodzisko Jaćwieskie użyłem zwrotu lach, określającego Polaków. Przyszło bardzo dużo obelg, że jestem płaskoziemcą, nie znam historii Polski i tak podobnie. Komentarze te zostały usunięte. Nie zamierzałem dywagować z tymi osobami. Jeżeli cofniemy się do czasów, gdy żyli Jaćwingowie, to nie było nazwy takiej jak Polska czy Polacy. Pierwsze nazwy Polski pojawiły się w języku łacińskim pod koniec X wieku i brzmiały Polonia. Formy przybierały różne nazwy: Polania, Palania, Polenia i Bulania. Te nazwy dotyczą Polaków po chrzcie Mieszka I w 966 roku. Jeżeli cofniemy się do czasów Jaćwingów, to Polacy nazywani byli Sarmatami. Zajmowali olbrzymie terytorium, dzisiejsza cała Europa Wschodnia. Okoliczna ludność, która wchodziła w skład tego imperium, nazywała ich Lachami, Lechitami i tak podobnie. To imperium wielokrotnie się odradzało i za każdym razem było niszczone. Ostatnie zniszczenie nastąpiło w XVII wieku. Spójrz na oryginalne mapy z III i XVII wieku, przedstawiające granice Sarmatów, dzisiejszych Polaków, mitycznych Lechitów. I co widzisz? A to, że mapy odwzorowują kształt dzisiejszej Europy i Azji. Mapy takie można stworzyć, widząc teren tylko z orbity. Obraz, który znajduje się na Jasnej Górze w Częstochowie, przedstawiający królów Lechi, pochodzi z ostatniego imperium, czyli z XVII wieku, co przedstawia mapa z tego okresu. Ludność Europy Wschodniej nazywała Polaków Lachy lub Lechistan. Natomiast tam, gdzie rządził Rzym, nazywano Sarmatami, czyli barbarzyńcami lub Wandalami. Imperium obejmowało większą część Europy i sięgało do Tartarii, dzisiejsza Rosja, która też została zniszczona w tym okresie. W krajach, gdzie państwa i religie podlegają pod Rzym,
te informacje są usunięte lub nazwy są sprowadzone do nazw plemion takich jak Lędzianie, o których nic albo mało mamy informacji. Proszę poszukać prawdy w internecie ruskojęzycznym lub perskim. W tych państwach, które nie podlegały pod Rzym, pozostały jeszcze nazwy Polski, jak Lechistan, a na Polaków mówi się Lachy, tak jak to było wcześniej, gdy nie było nazwy Polska. Что, сынку? Помогли тебе твои ляхи? Turcja na przełomie wieków była krajem, który zawsze wspierał niepodległość i suwerenność ówczesnego Lechistanu, czyli Polski. Belki efsanedir ama bu normal koloniyalı tarafından bilinmiyor. Jeżeli nie było Polski, to użyłem zwrotu Lach. Czy to imperium dzieci bogów, Lachów, jeszcze powróci? Ależ tak, proszę przeczytać wizję księdza Klimuszki, czy Teresy Neumann lub innych. Polska znów będzie mocarstwem. W filmiku Miasto Ełk, reset cywilizacji przedstawiłem, że miasto Ełk bardzo niedawno nazywało się Lik i Lik, które pochodzi od nazwy lechickiej Lik. Tego nie znajdziemy w polskich i niemieckich publikacjach. Co do Ełku, to nie chciano, abym przedstawiał historię tego miasta, ale wspomnę, że przez wiele stuleci miasto nazywało się Lik. Przed ostatnim resetem zmieniono nazwę na Lik, a po resecie na Lik. W połowie XIX wieku zmieniono na Lik, złożoną z 4 liter, aby podkreślić nazwę niemiecką. Z tego też okresu pochodzą kopie nadania praw wiejskich i miejskich Ełku, a nie z 1690, gdyż w 1690 roku Ełk nazywał się Lik, co również potwierdza miedzioryt z panoramą Ełku z 1684 roku, który wisiał w kościele. Nazwy Lik i Lik usunięto, gdyż kojarzyły się ze słowem Lach i Kurhanami, które leżą w gminie Ełk. Po ostatnim resecie i zniszczeniu wszystkiego, co wskazywałoby na wielki rozkwit miasta Lik, postawiono pomnik rzymskiej bogini Wiktorii, personifikujący zwycięstwo militarnej potęgi Imperium Romanum. Nowemu miastu nadano herb z wizerunkiem rzymskiego boga Janusa. Wspomnę o wspomniane budowle na jeziorze Ełckim były znane w Sarmacji, co ukazują mapy z tego okresu. Zamek Krzyżacki stał w innym miejscu, nie pozostało nic po nim do naszych czasów. Był symbolem zniewolenia. Dziś stoi w tym miejscu pewna budowla. Co do zabudowy na jeziorze, to została zrównana z ziemią, gdyż była symbolem bogactwa i potęgi Lechii. Podobnie zrobiono z nazwą Lik i Lik oraz licznymi kurhanami w gminie Ełk. W filmiku Gmina Ełk Bajtkowo, część 2, wspomniałem, że w majątku produkowana była energia elektryczna z eteru, czyli atmosfery. Ta technologia, która była tam zainstalowana, opierała się na miedzi. Była prostą technologią. W Ełku bardziej skomplikowaną, gdyż służyła do zasilania telegrafu. W Bajtkowie służyła do odbioru radia, oświetlenia i częściowo telegrafu. Do dzisiaj pozostał maszt po antenie, izolatory i oprawki na żarówki. Możecie Państwo wpisać w Google radio bez prądu, a znajdziecie odpowiedź. Były to radia detektorowe.
Ta technologia była stosowana przez żołnierzy amerykańskich w Wietnamie. Służyła do zasilania radiostacji w dżungli. Nie mogę Państwu przedstawić, jak samemu to zrobić. To jest opatentowane. Już dostałem ostrzeżenia, abym tego nie pokazywał, gdyż mogę narazić siebie lub rodzinę. Ale to działa. Cała ta technologia z tego okresu jest bardzo prosta. Przykładowo, możemy sami zrobić latarkę z zastosowaniem twierdzeń Siergieja Padolina, a nigdy nie musimy jej ładować czy wymieniać baterie. Widzimy dzisiaj reklamy samochodów elektrycznych, które przy tak rozwiniętej technice mogą przejechać teoretycznie przeszło 500 km. Nie mówię już tu o hybrydzie, ale 100 lat temu samochody elektryczne przejeżdżały 1600 km. Nie wspomnę o ruchomych chodnikach na odcinku 3,5 km lub hulajnogach, które jeździły 100 lat temu. Zastanawiasz się, dlaczego Twoje życie opiera się tylko na pracy i spaniu, gdyż takie jest prawo ziemskiego króla, nadane przez Boga tego świata, które mówi, że masz wybierać prezydenta i władzę, a sam jesteś niewolnikiem tych, których wybrałeś. A więc traktują cię jak niewolnika. Pracujesz i jesz to, co niewolnik. Pokazują ci, jak wyglądały dinozaury i inne zwierzęta, a pomyślałeś, skąd to wiedzą? Jak wyglądały? A może istnieje podobna planeta, oddalona od Ziemi około 5 lat świetlnych? Słyszałeś o niej? Rosną tam olbrzymie drzewa i chodzą olbrzymie zwierzęta. Wiesz, co tam zrobili? Może jest baza i laboratoria. Pomyślisz, ależ to niemożliwe. Przeszło 4 lata świetlne. Nie mamy techniki, a może przejście jest kilka sekund. Możliwe, gdyż sama Biblia mówi, że to jest wykonalne. Starzejesz się i szukasz Boga. Nie wiesz, która to prawdziwa religia. Wszystkie mówią, że są prawdziwe. A czytałeś w swoim życiu Biblię? Nie chcę wynikać, kto ją napisał i dlaczego, ale to księgi historyczne, dostępne dla ogółu. Miałeś zapewne czas w swoim życiu na spacer, iść do kina, na zakupy lub w czasy, a nie znalazłeś czasu przez całe życie, aby ją przeczytać kilka razy ze zrozumieniem. To byś się dowiedział, że religię dali bogowie tego świata. Jeżeli masz rozum boski, to po przeczytaniu stwierdzisz, że wszystkie te wielkie religie nie zapewnią ci życia wiecznego. Wiesz, co to jest prawda, o której mówił Jezus? Poznasz prawdę, a prawda cię wyzwoli. Czy jesteś wolny? A może jesteś niewolnikiem? Wiesz, co się dzieje, gdy umiera człowiek? W filmiku Miasto Ełk, Reset cywilizacji wspomniałem, że na świecie żyją dwie grupy ludzi. Jedni idą do góry, a drudzy wpadają do studni wiodącej w głąb ziemi. Pierwsi będą bogami i stwórcami życia w innych światach, a drudzy z biegiem czasu przestaną istnieć. Wiesz, że człowiek próbował tam się dowiercić? Przez wszystkie stulecia ludzie wierzyli, że gdy umierają, idą do krainy umarłych, która znajduje się we wnętrzu ziemi. Dzisiaj możemy za pomocą kamer widzieć, jak strażnicy piekła rejestrowani są przez kamery, wlatują do czynnych wulkanów i wylatują z nich. Wiesz teraz, czym jest UFO? Rządy, religie i wszystko, co jest na ziemi, współpracują z nimi, gdyż cały świat należy do Boga tego świata. Ewangelie również mówią, że Jezus wstąpił do piekieł, tu na ziemi, gdyż do nieba wstąpił po 40 dniach.
Myślisz, że to bzdury. Polegasz na osobach duchownych. Są czytani i wykształceni. A czy wiesz, jak wygląda osoba duchowna, w której mieszka duch? Jest to inny człowiek. Mówi innymi językami, prorokuje, może zniknąć lub sprowadzić ogień z nieba. A widziałeś podczas bierzmowania dzieci, czy któreś dziecko prorokuje lub mówi obcymi językami? Dzisiaj byśmy powiedzieli, że są opętani. Ktoś powie, te dary ustały, gdyż mówi tak oficjalna nauka Kościoła. Według tej nauki pozostał tylko dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar umiejętności, dar pobożności i dar bojaźni Bożej. Czy wiesz, skąd zostało to wzięte? To jest z Księgi Izajasza, 11 rozdział, werset 2, w którym wymienione są cechy przyszłego Mesjasza, czyli Jezusa. Brak tam takiej cechy jak męstwo i pobożność. Może dopisano w średniowieczu. To są cechy, a nie dary Ducha Świętego. Jeżeli ustała wiara, to i ustały dary Ducha Świętego. Jak powiedział Samuel, gdy Duch wstępuje w człowieka, jest on innym człowiekiem. Ten Duch przejmuje kontrolę nad ciałem i w trybie natychmiastowym to ukazuje. Nie dąży do bogactwa i wszystkiego, co jest na świecie. Jest on tu tylko chwilowo. Widziałeś podczas pandemii, aby ludzie polegali na Bogu? Ależ przecież wszyscy byli bierzmowani, czyli powinni mieć tego ducha. A może nie mają i są nadzy, czyli nie są dziećmi bożymi. Jeżeli by mieli ducha, to nic nie może im zaszkodzić, nawet ukąszenie żmii, gdyż wirusy i inne zagrożenia dotyczą osób, które nie posiadają ducha. Osoby duchowe nie troszczą się o bogactwo i pieniądz, gdyż są tylko pielgrzymami na tej ziemi. Ten duch ma władzę nad materią, a więc w okamgnieniu może znaleźć się na planecie oddalonej około 5 lat świetlnych. Nie wspomniałem w filmikach o kurhanach, które leżą na terenie gminy i powiatu ełckiego. Kto je wykonał, kiedy i po co. Jak już wspomniałem, nie posiadam sprzętu i czasu, aby to wszystko przedstawić. Przechodzimy do filmu, gdyż odszedłem całkowicie od tematu, a nie chcę, aby filmik zszedł na tematy biblijne. Patrząc na witraże przed głównym ołtarzem w kościele w Bajtkowie, widzimy po lewej stronie herb rodziny Kanewów, po prawej herb rodziny Wegenweld. Te rodziny były sponsorami budowy tego pięknego kościoła. Nad tymi herbami przedstawiona jest scena z objawienia Jana, czyli Apokalipsy. Baranek zrywa 7 pieczęci i otwiera Księgę Życia. Zajrzyjmy do Księgi Bajtkowen i cofnijmy się przeszło 100 lat. Sceny będą przedstawiać prawdziwe wydarzenia, jakie zostały utrwalone przez mieszkańców Bajtkowen i generała von Morgena, który wyzwolił Bajtkowo i Ełk w 1914 roku. Film podzielony na 2 części. Jeżeli będzie zainteresowanie, ukaże się druga część. Zapraszam do pierwszej, a więc przejdźmy przez portal czasu, aby zobaczyć początek wybuchu I wojny światowej w Bajtkowen. Widziany oczami mieszkańców. Informacje nie są dostępne w książkach, internecie czy archiwum. A więc zaczynajmy. Jest wtorek, 28 lipca 1914 roku. Przyszedł do wioski telegram o treści: wszyscy pomocnicy żniwni natychmiast powrót.
Hans Light, zarządca majątku, pojechał natychmiast w pole i zabrał żołnierzy. Gdy znajdowali się przy domu nad jeziorem, napotkali patrol dragonów i wachmistrz zakrzyczał do nich: jak to, chłopaki, jeszcze tu jesteście? Szybko, może zdążycie wrócić jeszcze do domu, będzie wojna. Młodzi rezerwiści musieli się stawić już w czwartek i piątek do koszar. W piątek odbył się ostatni targ w Drygałach. Hildegard, siostra właściciela majątku, pojechała w piątek do Ełku, zabierając ze sobą całe swoje srebro. Była bardzo szczęśliwa, że udało jej się znaleźć jeszcze miejsce w sejfie w banku okręgowym. Miała nadzieję, że będzie ono tam bezpieczne. Jak się później okazało, spotkało ją wielkie rozczarowanie, ponieważ podczas okupacji rosyjskiej w zimie wszystkie sejfy zostały opróżnione, a bank nie był w stanie uratować ich zawartości. W piątek Hildegard miała problemy z powrotem z Ełku do Bajtkowa. Musiała załatwić sobie specjalny dokument z ratusza. 1 sierpnia, w sobotę, o godzinie 6 wieczorem nadszedł rozkaz mobilizacji. Jako pierwszy dzień wyznaczono niedzielę. 2 sierpnia Hans Light był odpowiedzialny za informacje o złożeniu broni w okręgu. W takim przypadku byli wysyłani posłańcy z rozkazami do poszczególnych miejscowości i następnie przywozili pokwitowania do Hans Lighta. Wspomnę, że broń była składowana w strażnicach. Taka też znajdowała się w Bajtkowie przy szosie od jeziora. Każdy powołany jak najszybciej przygotowywał się do drogi. Horst, właściciel majątku, nie chciał pozostawiać swojej matki i sióstr na pastwę nieznanego losu, tak blisko granicy. Dlatego jeszcze w sobotę 1 sierpnia wieczorem zawiózł je na pociąg do Ełku. Pojechały do Spandau, gdzie zatrzymały się w kawalerskim mieszkaniu Ernsta. Gdy tylko opuścili Bajtkowo, babcia powiedziała do Horsta: zanieś stare zdjęcia rodzinne do kościoła. Zrobił tak, jak mu powiedziała, i w ten sposób te właśnie zdjęcia cudownie ocalały, co Państwo też mogliście zobaczyć. Z Bajtkowen powołanych zostało 33 mężczyzn. Hans Light również w niedzielę wczesnym rankiem pojechał do Ełku. Gdy w regimencie nie uzyskał należnych mu pagonów podoficerskich, musiał znaleźć krawca, by mu je uszył. W międzyczasie jednak został jeszcze raz przebadany przez lekarza i w wyniku tego badania został tymczasowo zwolniony ze służby wojskowej. Chciał jak najszybciej wrócić do Bajtkowa, jednak pociąg w ogóle nie przyjechał do Ełku, ponieważ kozacy na granicy rozkręcili szyny. Do Ełku trafili w tym czasie już uciekinierzy z Prostek, a urząd prowincji został przeniesiony do Giżycka. Hans Lightowi udało się prosić masaża Koszorka o wypożyczenie wozu konnego, którym pojechał do Bajtkowa. Niestety po drodze napotkał patrol, który go zatrzymał i zażądał dokumentów. Hans Light musiał ponownie wrócić do urzędu, zorganizować dokumenty i w końcu udało mu się szczęśliwie powrócić. W Bajtkowie na otaczających wzgórzach biwakowało już wielu uciekinierów z nadgranicy. W niedzielę 2 sierpnia Horst udał się do proboszcza Bachora i poprosił go o schronienie dla dalszej rodziny w pokojach dla gości. Początkowo nie chciał się zgodzić, jednak jego żona powiedziała mu, że lepiej będzie, gdy nie będą sami. W ten sposób rodzina Horsta przeprowadziła się na plebanię wraz z 2 malutkich dzieci, Anną Marią i Georgiem, zamieszkując w 2 pokojach 3- i 4-osobowych, z których miały widok na połowę podwórka oraz na szosę. W poniedziałek rano, 3 sierpnia, dało się słyszeć serię wystrzałów oraz widziano wiele pożarów. Hans Light oraz nauczyciel Kalwa chcieli zabrać swoje rodziny do Ełku.
jednak nie mogli przedrzeć się do centrum miasta. Przejechali więc przez miejscowość Siedliska i we wtorek 4 sierpnia wrócili do Bajtkowa. Wielu innych ludzi też chciało uciec, jednak już tego samego dnia musieli powrócić. Tego też dnia, czyli 4 sierpnia 1914 roku, na Młyńskim Wzgórzu, dzisiaj znajduje się w tym miejscu cmentarz, pojawił się pierwszy patrol rosyjski. Był to 11 Pułk Dragonów z Grajewa, z którym w czasie pokoju przyjaźnił się 11 Pułk Dragonów z Ełku. Andres Walde, dzisiejsze Kosinowo, pan Riegelmann, właściciel majątku, był sam. W czwartek 6 sierpnia proboszcz postanowił do niego pójść i został tam na noc. Horst, pani Bachor, żona pastora, oraz ówczesna gospodyni dworska pani Ida Pieszczyński poszli około godziny 22 wieczorem, by go odwiedzić w Andreswalde. Proboszcz i pan Riegelmann leżeli już spokojnie w łóżkach, ale na dźwięk stukania w okno obydwaj wyskoczyli z nich przestraszeni jak gumowe piłeczki. Wyglądało to niezwykle zabawnie. Lato 1914 obdarowało w Bajtkowie bardzo obfitymi plonami, które niestety później częściowo spłonęły albo zostały częściowo skonfiskowane przez Rosjan. W niedzielę 9 sierpnia Horst pojechał pociągiem do Giżycka i zgłosił się tam jako ochotnik do 11 Pułku Dragonów tam stacjonujący. Rano poszedł do kościoła, a później wszyscy zjedli razem obiad. Przyszedł również pan Riegelmann. Wypito przy okazji butelkę szampana. Dzień wcześniej Horst wysłał do Giżycka Adolfa Dubinickiego, by dostarczył jego konia do miasta. Gdy Horst przybył do Giżycka, spotkał tam Adolfa Dubinickiego już w mundurze, chociaż wcześniej nic o tym nie wspominał, że chce się zaciągnąć do wojska. Później stał się on adiutantem Horsta i pozostał nim, dopóki Horst służył w regimencie. 11 sierpnia przybył Oberst Maas wraz z 11 Pułkiem Dragonów. Przeszedł przez Bajtkowo, by upewnić się, że wszystko jest w porządku. Poza tym nie wydarzyło się nic szczególnego aż do 19 sierpnia. Wieczorem tego dnia słychać było strzały nad Ełkiem. Osoby przejeżdżające opowiadały o nadejściu rosyjskich zastępów wojska. Jeden z patroli niemieckich znajdujących się w Bajtkowie otrzymał rozkaz wycofania się. Wieczorem około godziny 10 we wiosce pojawiły się liczne regimenty wojska rosyjskiego, również artylerii, jak i kozaków, którzy to rozbili swoje obozowisko nad jeziorem na Starej Wyspie. Sztab miał swoją siedzibę w szkole, dlatego też ówczesny nauczyciel Kalba musiał przeprowadzić się wraz ze swoją rodziną do Hansleita, który mieszkał obok szkoły. Obiecano mu, że nic, co było jego własnością, nie zostanie mu zniszczone ani tknięte poza żywnością. Również dworek został zajęty przez oficerów, m.in. starego generała. Wydano rozkaz natychmiastowego przygotowania jedzenia. W sali stołowej musiano nakryć stoły, przez co pani Bachor oraz Ida zadawały sobie wiele trudu, by to szybko uczynić. O godzinie 12 przyjechał czarny samochód. Wysiadł z niego generał Rannenkampf, jednak po krótkiej rozmowie szybko odjechał. Jeden z oficerów niemieckojęzycznych zadał panu Kalwie, nauczycielowi, następujące pytanie. Na pewno czyta pan gazety. Proszę mi powiedzieć, kto jest winien tej wojny? Pan Kalwa odpowiedział, my na pewno nie. Nie ma wyraźnego powodu do wojny między nami a Rosją. To Serbia miała jakiś powód. Niemcy wypełniają jedynie obowiązek wobec całej wspólnoty państw.
powiedział mu na to, że w takim razie całkiem nieprawidłowo i fałszywie go poinformowano. Wasz Wilhelm jest wszystkiemu winien. Teraz zostawił was w potrzebie i śpi. Dlatego uzbrojeni idziemy na Berlin. W Rosji panuje wielka nienawiść do Niemców. Ta wypowiedź wyraźnie pokazała nastawienie i myślenie Rosjan. Również pani Konrad opowiadała podobną historię po tym, jak liczni Rosjanie wypili u niej kawę, przy okazji zabierając trochę masła i miodu. Takie jest prawo wojny. Jeden lekarz tak do niej powiedział: czy musiałem iść na wojnę? Niekoniecznie. Ale jeśli dojdziemy już do Berlina, wasz Wilhelm będzie musiał za to wszystko odpokutować, bo to on jest wszystkiemu winien. Podczas przesłuchania pastora generał powiedział do niego: mówiłeś, że w domu nie ma żadnej broni. Jednak przeszukanie pokazało, że za pana łóżkiem znajdowało się 11 karabinów. Ta ostatnia rzecz bardzo proboszcza zaskoczyła, ponieważ nie miał pojęcia o żadnej broni znajdującej się za jego łóżkiem. Łóżko jednak stało przy tajnej komórce, gdzie ukryte były karabiny, o których proboszcz nie miał pojęcia. Ukryte tam były przez jego wuja Moritza i Horsta. Rosjanie kupili na dworze bydło i inne rzeczy. Proboszcz i Hans Ley musieli się o wszystko troszczyć. Zostały zakupione 52 litry owsa za 124 marki, siana, 2 prosiaki 7 marek, za 6 marek ziemniaków, za 8 marek słoniny, 2 sztuki młodego bydła po 200 marek i jeszcze 30 sztuk cielaków po 15 marek. Razem 4425 marki. Naturalnie wszystko zostało zapłacone w rublach, a banki przeliczały wówczas rubel za 2 marki. Żołnierze rosyjscy dziwnie się zachowywali. Na miód w piwnicy rzucili się jak osy. Oficer próbował usunąć ich z piwnicy za pomocą świecy dymnej i wielu wyzwisk, ale na próżno. Pasieka z 45 rujami została również splądrowana i spalona. Wieczorem 21 sierpnia wszędzie było napisane: Wilhelm głupi. Proboszcz Bachor zapytał starego generała, dlaczego żołnierze piszą Wilhelm głupi. On odpowiedział: gdyby cesarz odnowił z Rosją umowę reasekuracyjną z czasów Bismarcka, nie doszłoby do wojny między nami, ponieważ wasi oficerowie i nasi żołnierze podbiliby cały świat. W tym miejscu zakończę pierwszą część. Wiesz, temat jest obszerny, a nie wiem, czy to Państwa interesuje. Jeżeli tak, to proszę łapkę do góry. To będę wiedział, żeby dołączyć część drugą. Takie relacje chciałem przedstawić z Ełku i Stradun. Co do Ełku, to były wypuszczone 2 filmiki testowe, w których celowo wymieszano błędy i styl z historią, by sprawdzić, co ludzi interesuje, historia czy ortografia, gdyż temat Ełku jest bardzo interesujący i wrażliwy. Ludzie wybrali gramatykę, a nie historię, a więc nie będę zmieniał zainteresowania. Co do Stradun, to kazano mi spieprzać do Reichu, a więc też nie chcieli. Kończę z filmikami o historii, gdyż ludzie żyją dniem dzisiejszym. Pozdrawiam.